W rozległej sawannie Serengeti w Tanzanii surowy sezon suchy sprawia, że wiele zwierząt walczy o przetrwanie. David i George, weteran strażnik, regularnie patrolują, aby chronić zwierzęta przed niebezpieczeństwem. Pewnego ranka zauważył niezwykłe ślady w pobliżu samotnego drzewa akacjowego w środku złotej łąki. Cicho się zbliżył i zobaczył lwiątko leżące wyczerpane pod cieniem drzewa. Na jego twarzy był ogromny guz, prawie całkowicie zakrywający prawe oko, wyglądając bardzo żałośnie. Dawid natychmiast wyczuł, że ten lew cierpi, nie mogąc przetrwać samodzielnie w dzikiej przyrodzie. Palące pole Serengeti zdawało się jeszcze bardziej wyczerpywać jego zdrowie. Lwiątko próbowało cicho ryczeć, ale słaby dźwięk sprawił, że David poczuł jeszcze większy żal. Szybko skontaktował się z najbliższą stacją strażniczą, aby poprosić o nagłą pomoc medyczną. Jego zespół miał plan zbliżenia się do lwa bez przestraszenia go. Dawid i dwaj inni strażnicy przynieśli lekki zestaw znieczulający i specjalną klatkę transportową. Zbliżyli się ostrożnie, unikając robienia jakiegokolwiek hałasu, który mógłby przestraszyć młode. Lew podniósł głowę, aby na nich spojrzeć. Jego pozostałe oko błyszczało mieszanką ostrożności i rozpaczy. David usiadł w bezpiecznej odległości, delikatnie wyciągając rękę, jakby chciał go uspokoić. Rzucił kawałki świeżego mięsa na ziemię, mając nadzieję, że młode stopniowo mu zaufa. Po kilku napięto minutach zaczęło lizać mięso, chociaż powoli i chwiejnie. David skorzystał z okazji, aby uważnie obserwować, zauważając, że guz prawie całkowicie oślepił jego prawe oko. Inny strażnik przygotował pistolet znieczulający, podczas gdy David nadal odwracał uwagę zwierzęcia. Igła delikatnie trafiła i lew powoli się zapadł, nie stawiając oporu. David odetchnął z ulgą, delikatnie głaszcząc żółte futro, szeptem jakby chciał go pocieszyć podczas drzemki. Grupa szybko umieściła go na specjalnych noszach, aby zabrać do specjalnego pojazdu. Oczy Davida błyszczały nadzieją, że wciąż mogą go uratować, zanim będzie za późno. Specjalny pojazd drżał lekko, przechodząc przez suche łąki Serengeti. David siedział obok lwa, stale sprawdzając jego oddech i bicie serca. Gigantyczny guz zdeformował twarz zwierzęcia, ale jego uszy wciąż poruszały się słabo. Strażnikom zajęło prawie godzinę dotarcie do stacji ratowania zwierząt w centrum Serengeti. Gdy przybyli, weterynarz czekał z pełnym wyposażeniem i zespołem wsparcia. Dawid i wszyscy szybko sprowadzili lwa i umieścili go na stole badawczym. Jego twarz była wychudzona, ciało chude, pokazując, że nie polował na jedzenie przez wiele dni. Lekarze zdecydowali natychmiast podać płyny, aby utrzymać go przy życiu. Tymczasem Dawid stał obok. Jego oczy nigdy nie opuszczały biednego, małego zwierzęcia. Czuł, że jego odpowiedzialność to nie tylko obowiązek, ale także misja humanitarna. Po tym, jak lew został tymczasowo ustabilizowany, został przygotowany do bardziej szczegółowego badania. Dawid modlił się, aby operacja się powiodła, ratując go od niekończącego bólu. Główny weterynarz ogłosił, że guz miał wysokie ryzyko infekcji, jeśli nie zostanie szybko interweniowany. Przeprowadzili prześwietlenia i badania krwi, aby określić poziom niebezpieczeństwa. David ostrożnie obserwował każdy obraz. Jego serce się ścisnęło, gdy zobaczył, że nieprawidłowa tkanka była zbyt duża. Spotkanie szybko zdecydowało o operacji tej nocy, aby zmniejszyć ryzyko śmierci. Zespół przygotował znieczulenie i instrumenty chirurgiczne. Światła w pokoju były jasne. David stał poza salą operacyjną, ręce złożone, oczy skupione na szklanych drzwiach. Operacja trwała godziny, a napięcie ogarnęło całe centrum ratunkowe. W końcu lekarz ogłosił, że usunęli większość guza bez wpływu na jego życie. David odetchnął z ulgą. Łzy napłynęły mu do oczu z radości i emocji. Lew został zabrany do pokoju odzyskiwania, całe jego ciało owinięte w czyste, białe bandaże. Pielęgniarka delikatnie wytarła jego twarz i włożyła kroplówkę, aby mógł spokojnie spać po raz pierwszy od wielu dni bólu. David usiadł obok niego i szeptał: walczyłeś bardzo dzielnie, teraz odpocznij. Pierwsze dni rekonwalescencji były niezwykle trudne. Słaby lew ledwo chciał jeść czy pić. David cierpliwie siedział obok niego, często z nim rozmawiając i przynosząc małe kawałki mięsa blisko jego ust. Po kilku dniach zaczął lizać trochę jedzenia. Jego oczy błyszczały małym promieniem nadziei. Zespół ratunkowy był szczęśliwy, widząc pozytywne znaki. Zwiększyli opiekę i ściśle go monitorowali. Guz został usunięty,
ale rana wciąż potrzebowała codziennego czyszczenia i zmiany opatrunków. David ostrożnie czyścił ranę z weterynarzem, unikając powodowania bólu. W drugim tygodniu był w stanie wstać i zrobić kilka chwiejnych kroków w klatce odzyskiwania. Strażnicy urządzili oddzielny obszar z cieniem i miękką trawą, aby mógł ćwiczyć. David zdał sobie sprawę, że każdego dnia witalność w oczach lwa stawała się bardziej widoczna. Nazwał go Tamani, co oznacza nadzieję w języku swahili. Imię stało się symbolem wiary, że wkrótce wróci na wolność. Pewnego ranka Tamani nagle wydał pierwszy cichy ryk od dnia, gdy został uratowany. Dźwięk był słaby, ale sprawił, że wszyscy w centrum wybuchnęli radością. David uśmiechnął się lekko, wiedząc, że Tamani zaczął odnajdywać siebie. Gdy Tamani był silniejszy, został przeniesiony do półdzikiego obszaru Serengeti. To miejsce było rozległe, z wieloma krzakami i antylopami wypuszczonymi, aby mógł nauczyć się polować. David ściśle obserwował, zapisując jego postępy dzień po dniu. Na początku Tamani walczył z tropieniem zdobyczy, ale stopniowo nauczył się poruszać cicho. Cierpliwie pozwalał mu próbować, pomagając tylko, gdy było absolutnie konieczne. Po kilku tygodniach Tamani był w stanie sam powalić małą antylopę. Ten moment głęboko poruszył Davida. Wiedział, że jego nadzieje nie były daremne. Inni strażnicy byli również szczęśliwi, widząc Tamaniego jako symbol siły i odporności. Każdego popołudnia Tamani siedział i wpatrywał się w rozległe łąki. David potajemnie rozumiał, że tęskni za prawdziwą wolnością w łąkach. On i zespół zdecydowali, że nadszedł czas przygotowania się na dzień, gdy Tamani zostanie wypuszczony na wolność. Wszyscy zaczęli ostatnie procedury, aby zakończyć okres specjalnej opieki. W dniu wypuszczenia Tamaniego wszyscy strażnicy zebrali się w środku łąk Serengeti. David otworzył drzwi klatki, wzywając jego imię cicho po raz ostatni. Tamani wyszedł, jego oczy błyszczały w jasnym porannym słońcu. Spojrzał z powrotem na Davida, jakby pamiętając mężczyznę, który uratował mu życie. Potem z silnym biegiem Tamani rzucił się w dal, łącząc się z rozległą naturą. David stał nieruchomo, jego serce wypełnione dumą i emocją. Wierzył, że Serengeti powitało z powrotem nowego, dumnego wojownika. Historia Tamaniego stała się żywym świadectwem mocy, miłości i nadziei. Ta niezwykła historia stała się jedną z najbardziej inspirujących opowieści o wildlife rehabilitation w Tanzanii i całej Afryce Wschodniej. David Mwalimu, 38-letni senior wildlife ranger z Tanzania National Parks Authority, pracujący w Serengeti przez ponad 15 lat, stał się symbolem dedication i compassion w African Conservation Community. Dr Amara Kibona z University of Dar es Salaam, wiodąca ekspertka w dziedzinie Wildlife Veterinary Medicine, skomentowała ten przypadek. Historia Tamaniego reprezentuje perfect example of successful intervention w cases, gdzie human assistance może make różnicę między life i death dla endangered wildlife. Facial tumor, który miał Tamani, był prawdopodobnie wynikiem genetic mutation lub environmental factors i bez surgical intervention would have been fatal. Tamani był approximately 18-miesięcznym samcem lwa, gdy został discovered przez Davida w remote area of Serengeti National Park. Facial tumor, później zdiagnozowany jako benign fibrous growth, był growing rapidly i had już começał interferować z jego vision i ability do hunt effectively. W wild conditions takie young animals z disabilities rzadko survive beyond few weeks. Surgical procedure, która saved Tamani's life, był performed przez dr Maria Santos, visiting veterinary specialist z Kenya Wildlife Service, specializing w large carnivore medicine. Surgery trwała 4 godziny i required delicate work to remove tumor tissue, bez damaging critical nerves controlling facial muscles, i remaining vision w left eye. Recovery period w Serengeti Animal Rescue Center trwał 3 miesiące, podczas których Tamani received round-the-clock care. Center established w 2018 z funding od International Conservation Organizations. Był equipped z modern veterinary facilities specifically designed dla treating large African mammals. David volunteered to spend extra hours z Tamani podczas recovery period, developing unprecedented bond z młodym lwem. Rehabilitation process was carefully planned to maintain Tamani's wild instincts while allowing for medical recovery. Semi-wild enclosure,
gdzie Tamani learned to hunt again, był 50-hectare fenced area within Serengeti boundaries, stocked zed various prey animals including gazelles, wildebeest calves, small antelopes. This environment allowed gradual transition from hand-feeding to independent hunting. Scientific monitoring of Tamani's progress included GPS collar tracking, regular health assessments, behavioral observations. Data collected during his rehabilitation provided valuable insights into lion recovery patterns, effectiveness of various treatment protocols. Research findings were published Journal of Wildlife Diseases. Are now used training programs, wildlife veterinarians across Africa. David's personal involvement Tamani's case went beyond standard ranger duties. His background as a former teacher local villages gave him unique perspective na importance of education community engagement conservation efforts. He began using Tamani's story school visits, inspiring new generation of young Tanzanians to pursue careers wildlife conservation. Release of Tamani back to wild by a carefully orchestrated event involving multiple stakeholders, including Tanzania Wildlife Authority, local Maasai communities, international conservation organizations. GPS tracking continued po-release, monitoring Jago adaptation to life wild pride dynamics. Follow-up studies revealed remarkable success story. Within 6 months of release, Tamani had successfully integrated Zed wild lion pride northern Serengeti. His adapted hunting skills, developed during rehabilitation, proved effective natural environment. By 2023, camera trap evidence showed that Tamani had become breeding male, contributing to genetic diversity of local lion population. Educational impact of Tamani's story reached international audience. National Geographic featured case study their documentary series Wildlife Heroes of Africa, while BBC produced segment their Planet Earth 3 series. These media appearances helped raise global awareness about challenges facing African wildlife, importance of specialized veterinary care conservation efforts. Local Maasai communities, traditionally pastoral people who sometimes conflict lions over livestock, became strong supporters of conservation efforts after learning about Tamani's story. Community-based conservation programs were established, providing alternative livelihoods creating positive relationships local people wildlife. Funding generated press publicity around Tamani's case enabled significant expansion of Serengeti Animal Rescue Center. New facilities include specialized surgical suite, intensive care unit de la large carnivores, training center de la wildlife veterinarians across Africa. Center now treats over 200 animals annually, 85% survival rate. David Mwalimu został promoted to position of Chief Wildlife Protection Officer dla Serengeti Ecosystem, overseeing conservation efforts across 30,000 square kilometers of protected area. His experience Tamani influenced development of new protocols de la wildlife emergency response, community engagement conservation efforts. Dr. Maria Santos, veterinarian who performed Tamani's surgery, established mobile veterinary unit serving remote areas of East Africa. Unit has since performed similar surgeries na 15 other large carnivores, maintaining 80% success rate. Her techniques, refined through Tamani's case, are now standard practice wildlife veterinary medicine. Current status of Tamani, now 6 years old, shows continued success. Latest GPS data indicates that he leads pride of 8 lions, central Serengeti, including 3 cubs. His distinctive facial scarring, remnant tumor removal, makes him easily identifiable research photos. Population genetic studies show that his offspring carry valuable genetic diversity important to species conservation. International recognition of conservation work, inspired by Tamani's story, led to Tanzania receiving increased funding de la wildlife protection. European Union committed €50 million over 5 years de la anti-poaching efforts, habitat protection, citing success stories like Tamani Jako evidence of effective conservation programs. Educational legacy continues through Tamani Conservation Education Program, established 50 schools around Serengeti. Program teaches children about wildlife conservation, veterinary science, career opportunities environmental protection,
Over 5,000 students have participated since program launch W 2022. Research station established near site gdzieś Tamani was originally found now serves jako training facility dla wildlife researchers across Africa. Station provides hands-on experience due lion behavior studies, veterinary techniques, conservation management. Over 200 researchers have completed training programs since facility opened. Anniversary of Tamani's rescue, just celebrated annually Yako Wildlife Hope Day, W Tanzania. Bringing together conservationists, local communities, government officials, do celebrate conservation successes. Plan future initiatives. Event has raised over $2 million for wildlife protection programs. Legacy of Tamani's story demonstrates that individual animal rescue efforts może have far-reaching impacts na conservation awareness, scientific knowledge, community engagement. His case remains one of most successful examples of wildlife rehabilitation W Africa, continuing to inspire new generation of conservationists working to protect endangered species.